Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj dla odmiany zajmiemy się tytułem takim troszeczkę mniejszym, natomiast niezmiennie ciekawym, a mianowicie grą Conscript. Przy okazji za udostępnienie tego właśnie tytułu chciałbym podziękować firmie Team17 oraz jej pracownikom. Pytanie jednak, co to w zasadzie jest za gra i czy warto w nią zagrać? Sprawdźmy. Na rynku mamy obecnie całkiem sporo gier przygodowych, natomiast takich gier połączonych z odrobiną horroru czy z możliwością nawet strzelania z broni palnej, takich gier jest już dużo mniej. Dodajmy do tego całkiem oryginalne umiejscowienie tego tytułu, czyli na I wojnie światowej, i szybko staje się jasne, że Conscript to jest tytuł dość niecodzienny. Jak wiele podobnych gier został wykonany w technice pixel art, o co w nim jednak chodzi? Wcielamy się w Conscripcie w żołnierza armii francuskiej podczas bitwy o Verdun. Nasz bohater nie jest tam żadnym superbohaterem, nie jest żadnym wojakiem, on po prostu dostał się na tą bitwę z masowego poboru. Wkrótce, gdy siedzi w okopach i staje się jasne, że nasz brat zaginął na wojnie, no to my postanawiamy go odnaleźć, natomiast oczywiście najpierw musimy je sami przeżyć, a pod Verdun okazuje się to wyjątkowo trudnym zadaniem. Podzielmy sobie tą recenzję na dwa elementy, a będą to klimat i eksploracja oraz walka i fabuła. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. I pierwsze, co zobaczymy po odpaleniu Conscript, to jest taki specyficzny klimat, taki specyficzny styl graficzny, podchodzący właśnie pod pixel art, który my znamy, natomiast to jednocześnie nie jest taki nowoczesny pixel art. Tutaj deweloperzy zrobili naprawdę wiele, żeby ten tytuł odróżnić od innych nowoczesnych gier pixelowych i to się udało. Ten tytuł właśnie Conscript sprawia wrażenie takiej przygodówki point and click, żywcem wyjętej gdzieś tak z 98 roku i przeniesionej na nowoczesne platformy. Pytanie jednak, czy to rozwiązanie się sprawdza, czy tak właśnie starodawnie wyglądający tytuł nie jest już dzisiaj męczący? No tu wam powiem, że na szczęście nie. Twórcy tego tytułu bowiem po mistrzowsku balansowali na granicy między tradycyjnym pixelartem a takim specjalnym stylem retro i oni nie przegięli w żadną ze stron. Klimat gry utrzymano tutaj w takim brudnym, szaro-brązowym tonie i on ma jak najlepiej oddawać klimat bitwy pod Verdun i to się rzeczywiście udało. Eksplorując kolejne lokacje w tej grze, mijając zrujnowane artylerią drogi, padłe gnijące konie oraz wszechobecne ciała żołnierzy, ten klimat rzeczywiście czuć. To jest jednak dopiero początek. Prawdziwe piekło czeka na nas w licznych w I wojnie światowej okopach i bunkrach, często bardzo ciemnych, często zatęchłych i wypełnionych śmiercionośnym gazem, który gwarantuje żołnierzom potworną śmierć w męczarniach. Oczywiście my jako żołnierze będziemy musieli te najgorsze, piekielne dziury często eksplorować, a niektóre z nich robią naprawdę tak piorunujące wrażenie, że osoby ze słabszym żołądkiem mogą tutaj puścić pawian. Od razu widać, że oprócz tworzenia samego klimatu w tej grze, który wyszedł jak widzicie świetnie, no to deweloperzy mieli też zamiar nas szokować i to się niewątpliwie też udało. Tym bardziej, że w grze pojęcie właśnie wojny, pojęcie żołnierzy, pojęcie bitew przedstawiono bardzo realistycznie. My nie jesteśmy takimi superherosami, tutaj brakuje też takiej właśnie heroiczności, brakuje wielkich karabinów, brakuje jakichś super dowódców, którzy nam mówią, co mamy robić. Tutaj w okopach w Conscripcie my często spotkamy przymusowo zmobilizowanych żołnierzy, którzy na tą wojnę wcale jechać nie chcieli, a widząc dziesiątki ciał towarzyszy, niektórzy z nich załamali się psychicznie. Jedyny lek, jaki na problemy psychiczne francuscy dowódcy znają, to jest oczywiście kulka w łeb, co dodaje też tytułowi atmosfery horroru. Nasz bohater właśnie w tym wszystkim znajduje się pomiędzy młotem a kowadłem i sam często jest załamania psychicznego bliski, a można to zaobserwować m.in. po mocno drżącym celowniku jego broni, co też stanowi fajny smaczek. Klimat w tej grze jest więc naprawdę genialny. Powiem szczerze, jest to jedna z gier z najlepszym klimatem, jaki ja w ostatnim czasie miałem zagrać. Natomiast oczywiście klimat to nie jest wszystko. Ważna tutaj jest także bardzo eksploracja lokacji. W Conscripty większość czasu my właśnie spędzimy na niej. Jeżeli chodzi o eksplorację, to ten tytuł w kwestii mechanik oraz w kwestii ekwipunku sporymi garściami czerpie z serii Resident Evil, a to jest inspiracja akurat z pewnością pożądana. Tytuł oferuje nam całe mnóstwo pomysłowych zagadek, których rozwiązywanie jest podstawą tytułu
oraz do tego mamy także bardzo niewielki ekwipunek, w którym musimy zmieścić nie tylko broń czy apteczki, ale także amunicję, a nawet klucze. Wszystko to zajmuje nam miejsce w ekwipunku i trzeba na to bardzo uważać. Organizacja właśnie tej naszej torby, żonglowanie przedmiotami, to wszystko jest na porządku dziennym, a nierzadko będziemy musieli podejmować bardzo trudne decyzje, co ze sobą zabrać, a co zostawić, i to w grze z nutką survival horroru sprawdza się znakomicie. Powiem więcej, niejednokrotnie miejsca w naszym ekwipunku będzie tak mało, że będziemy się musieli później wracać, żeby parę przedmiotów podnieść i zanieść je do naszej skrytki, oczywiście jeżeli po drodze nie zginiemy, bo zginąć tutaj akurat można łatwo. A skoro ja już o skrytkach wspomniałem, na mapach w tej grze my znajdziemy takie specjalne pokoje, w których znajdziemy oczywiście skrzynki do przechowywania przedmiotów. Tam będzie także możliwość handlu z takim specjalnym kupcem oraz punkt, gdzie zapisujemy grę. Tak, drodzy widzowie, w Conscriptie na standardowych ustawieniach poziomu trudności grę zapisywać można jedynie w ustalonych na mapie specjalnych punktach, co też skutecznie podbija w tym tytule atmosferę survival horroru. Niejednokrotnie właśnie jak grałem w tą grę już jakiś czas, zrobiłem dużo właśnie na mapie, pootwierałem jakieś skrzynki, pozbierałem dużo itemów, pogadałem z NPC-tami, no to cały czas z tyłu głowy miałem właśnie fakt, że muszę zapisać grę, muszę to zrobić jak najszybciej, bo jeżeli tej gry nie zapiszę, no to się może okazać, że stracę nawet kilkadziesiąt minut postępu. No dobra, ale jeżeli deweloperzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, no to w takim razie powinni zadbać, żeby takich właśnie miejsc zapisu było na mapie odpowiednio dużo, tak żeby rozgrywka nie stawała się frustrująca. No i niestety w tym aspekcie akurat troszeczkę sprawę pokpili. O ile punkty zapisu na mapie są całkiem nieźle umieszczone, to twórcy dodali do gry elementy, które do takiego systemu save'ów w ogóle nie pasują. Tutaj w tym tytule my musimy czasem się mierzyć z takimi specjalnymi pułapkami, jak goniące nas na przykład ogromne głazy, czy też pole minowe, które musimy przejść. Jeżeli my się tam pomylimy na tych pułapkach, to giniemy natychmiast. Jeżeli giniemy natychmiast, no to gra nas może cofnąć bardzo daleko, nawet o całą godzinę wstecz. No okej, ja rozumiem, że ta gra ma być trudna, tak? To jest wymagająca gra, w której trzeba zapisywać z głową, a gracz ma stąpać ostrożnie. Natomiast jeżeli już coś takiego projektujemy, no to wtedy nie wolno na przykład robić takich pułapek, które powodują natychmiastową śmierć, na które gracz nie może zareagować. Ja spotkałem się w tej grze osobiście właśnie z taką sytuacją, gdzie wysadziłem dynamitem taką jedną ścianę i w tym momencie jak ją wysadziłem, to wyleciał taki wielki głaz i po prostu mnie zabił. No skąd mogłem o tym wiedzieć, że tam jest ten głaz, tak? No o tym wiedzieć po prostu nie mogłem. To było zagranie kompletnie nie fair. I on mnie zabił, ja miałem 40 minut temu save'a, więc możecie sobie wyobrażać, jak bardzo się wkurzyłem. Także takie zagrywki są naprawdę nie na miejscu. Co prawda tytuł podczas tworzenia nowej gry daje nam tutaj możliwość włączenia takich automatycznych zapisów co jakiś czas i to jest niewątpliwie miły dodatek w tej grze, natomiast problem z tą opcją polega na tym, że da się ją włączyć jedynie podczas rozpoczynania nowej gry. Jeżeli zaczynacie właśnie grać w tą grę, no to siłą rzeczy nie wiecie, czy ta opcja wam pasuje, czy nie, tak? Czy chcecie mieć te save'y jednak tylko w tych określonych miejscach, czy wolicie mieć automatyczne save. Jeżeli teraz wybierzecie tą standardową opcję, pogracie parę godzin, stwierdzicie, że jednak chcielibyście mieć te automatyczne save'y, bo spotka was na przykład coś takiego nie fair jak mnie, no to już jedna wielka dupa, bo w czasie gry tej opcji już nie da się zmienić. To jest duży błąd i moim zdaniem deweloperzy na pewno powinni umożliwić opcję zmiany tego trybu zapisów w trakcie gry. Bez tego dla wielu z was tytuł może stać się frustrujący i finalnie go porzucicie, a szkoda, bo moim zdaniem zagrać w niego warto. Jeżeli nie czujecie się na siłach, to od razu polecam, żebyście zaczęli rozgrywkę w tym łatwiejszym trybie z większą ilością save'ów. Ogólnie rzecz biorąc, nawet pomimo tego, że są tutaj te problemy z save'ami, to i tak eksploracja w Conscriptie sprawia sporą przyjemność. Czasami tutaj problemem co prawda może być nawigacja pomiędzy poszczególnymi mapami. Na szczęście tutaj sytuację ratuje taka mapa lokacji. Ona jest wykonana całkiem nieźle, w porządku, sprawnie właśnie pokazuje nam przejścia między lokacjami, pokazuje nam niemal wszystkie zakamarki, a to w tego rodzaju grze jest bardzo istotne i dzięki temu nie ma tutaj większych problemów z nawigacją. A to w grze wyposażonej w otwartą mapę i całkiem spore lokacje jest bardzo ważne. Powiedzmy sobie teraz co nieco o samej walce, która w grze mimo wszystko odgrywa jednak sporą rolę.
Nasz bohater w tym tytule może dzierżyć całkiem sporo różnej broni ręcznej, jak właśnie saperki, kilofy czy szable, a do tego mamy też do dyspozycji całkiem spory arsenał broni palnej. Najważniejsze pytanie jednak jest, jak ta walka wypada. Ja wam powiem szczerze, dość prymitywnie, choć nadal walczy się przyjemnie. W zasadzie każdy pojedynek w tej grze wygląda bardzo podobnie. Jeżeli zobaczymy jakiegoś wroga, on jest odwrócony, no to możemy spróbować podejść właśnie do niego po cichu i palnąć go w ten pusty łeb saperką, co od razu go zabije, albo możemy też zacząć walczyć. Jeżeli zdecydujemy się na to drugie, no to w zasadzie zawsze robimy to samo. Rozpoczyna się taki festiwal fikołków, festiwal przeładowywania oraz strzelania. I ten system działa, tak? W ten sposób zabija się praktycznie każdego przeciwnika. Ten system działa, wrogowie są dobrze zbalansowani, wcale nie są zbyt łatwi, ich zabijanie też daje satysfakcję, jednak nie da się ukryć, że jest to zajęcie w dużej mierze powtarzalne. Jeżeli tak by ten system zostawić, no to byłoby po prostu tak średnio, nie? Natomiast tutaj Conscript ma dla was pewną całkiem ciekawą niespodziankę. Otóż cechą szczególną tego tytułu jest fakt, że zabijanie wrogów na mapie nie powoduje, że my się poczujemy bezpieczniej, a często wręcz przeciwnie, będzie jeszcze gorzej. Jak to jest możliwe? Ano dlatego, że w Conscriptie ogromnym zagrożeniem ukazują się szczury, które szybko zaczynają żerować na zwłokach poległych wojaków. Nie dość, że ugryzienia tych szczurów są bolesne, to one też same potrafią przenosić całkiem groźne choroby, a ich wyleczenie w zrujnowanych okopach w Verdansk wcale może nie być łatwe. Niejednokrotnie sprytnie i bezpieczne w dłuższym rozrachunku będzie dla nas pozostawić niektórych przeciwników przy życiu, albo możemy też spalić ich ciała benzyną, na zawsze pozbywając się zagrożenia. Natomiast tej benzyny zawsze będzie nam brakować. Do tego w przypadku walki możemy też ulepszać nasze bronie u specjalnego kupca, co niejednokrotnie może nam uratować tyłek. Ogólnie rzecz biorąc, walka w Conscript, tak samo jak eksploracja, jest w dużej mierze sztuką wyboru. Czasem te wybory się na nas zemszczą, jak właśnie zabijemy przeciwnika i nie spalimy jego ciała, nagle się może okazać, że jest tam pełno szczurów i będą nam bardzo utrudniały rozgrywkę, natomiast czasem nasze wybory okażą się bardzo trafione. Tak interesujące mechaniki i tak dobre zbalansowanie rozgrywki pozwala przymknąć oko na tą właśnie dość prymitywną walkę, która dzięki tym pomysłowym dodatkom wcale nie staje się taka nudna i to nawet pod koniec rozgrywki. Jak natomiast jest tutaj, jeżeli chodzi o fabułę, no to tutaj już pewnie się domyślacie, bo zostawiłem ten element właśnie na samym końcu. Fabuła w Conscript w zasadzie nie jest wcale tak ważna, jak można by się tego było spodziewać i w dużej mierze stanowi tylko takie tło dla genialnego klimatu grozy tej gry oraz wszechobecnej śmierci. Finalnie ten wątek główny nie jest jakoś zbyt zaskakujący, nie jest też specjalnie przemyślany. W trakcie gry na pewno wy spotkacie się z takimi kilkoma dziwnymi rozwiązaniami, przez co w grze można się zaciąć. Podsuwane przez tytuł czasami wskazówki bywają niejasne, a czasem w ogóle tych wskazówek brakuje. Zdarzały się sytuacje, gdzie na przykład nasza postać miała ubłoconą broń i tą broń przed użyciem trzeba było wyczyścić. No to podszedłem właśnie do źródełka wody i chciałem tą broń wyczyścić. No i wiecie co? Okazało się, że jednak wodą tej broni się wyczyścić nie da, trzeba mieć specjalny zestaw do czyszczenia. No to jest, musicie przyznać, zabawne. Szczególnie, że taki zestaw do czyszczenia broni znajduje się w zrujnowanych okopach w I wojnie światowej. No czujecie to? Także ja na miejscu tego żołnierza akurat bym tak nie wybrzydzał. Natomiast to jest tylko jeden przykład. Zdarzyło się też, że na jednej mapie przez 20 minut chyba szukałem wytrychu. Wracałem w różne lokacje, właśnie próbując ten wytrych znaleźć, gdzie ja go zgubiłem, gdzie on w ogóle może być. No i wiecie, gdzie on finalnie się znalazł? Otóż wytrych znalazł się w pompie wody. Do tej pompy wody trzeba było wsadzić rączkę i pokręcić, żeby ten wytrych wypłynął. Czujecie to? Wytrych w pompie wody. Jak się ten wytrych tam znalazł, to oczywiście ja nie wiem. W sumie moim zdaniem równie dobrze to mógł być piernik w sumie i też by tam równie dobrze do tej pompy wody pasował. Także jak widzicie, zdarzają się tutaj jakieś dziwne, fabularne decyzje. Natrafimy też na całkiem spory błąd fabularny na samym końcu gry. Niestety, jeżeli chodzi akurat o wątek główny, to panowie deweloperzy tutaj się nie popisali. Na szczęście finalnie fabuła główna nie odgrywa w tej grze aż tak wielkiej roli, jak mogłoby się wydawać i w sumie dobrze. Przejdźmy teraz do sterowania i do poziomu trudności. Tutaj ja od razu mówię, sterowanie w tej grze jest banalne, więc w ogóle omijmy ten punkt, ono jest po prostu ok. Przejdźmy od razu do poziomu trudności, czyli rzeczy na pewno ważniejszej.
I ten poziom trudności, jak już możecie się spodziewać, jest całkiem wysoki. Na standardowych ustawieniach my musimy nieustannie tutaj planować rozgrywkę, musimy bardzo uważać, bo możemy stracić naprawdę spory kawałek postępu. Nawet jednak, gdy bierzemy tą najłatwiejszą opcję z tymi autozapisami, z obniżonym właśnie poziomem trudności, to i tak wcale tak łatwo w tej grze nie będzie, więc zabawę w Conscript ja bym zalecał osobom co najmniej średnio doświadczonym, bo nowicjusze sobie tu po prostu w ogóle nie poradzą. Jest to gra niewątpliwie całkiem trudna, ale jest to gra też satysfakcjonująca. Czas na podsumowanie. Conscript jest to tytuł niewątpliwie oryginalny, jakich na rynku brakuje. Połączenie całkiem ciekawej tematyki i dobrego wykonania pozwalają się w tym tytule naprawdę nieźle bawić, nawet uwzględniając, że ma on parę sporych wad. Conscript jest to gra mocno brutalna, ona jest mocno dojrzała, potrafi mocno człowiekiem wstrząsnąć, a piorunująco dobry klimat tej właśnie produkcji skutecznie wynagradza nam nawet błędy fabularne i sporadycznie frustrujący gameplay. Jeżeli chodzi o sam klimat, jeżeli chodzi o same lokacje, to tutaj naprawdę mało co może z Conscriptem konkurować. Tytuł zakupicie obecnie za około 99 zł na PlayStation Store i moim zdaniem jest to cena bardzo dobra, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to gra w sumie całkiem długa. Ona gdzieś tak zapewniła mi zabawę na jakieś 8 godzin zabawy, a w przypadku przygodówek to wcale nie jest mało. Sporym plusem ponadto będzie z pewnością to, że gra jest dostępna po polsku i choć to polskie tłumaczenie, jak mogliście zobaczyć, ma tutaj parę baboli, w szczególności widać właśnie tą czcionkę, która jest troszeczkę inna, no to ja nie zamierzam go w tej recenzji krytykować, po prostu się cieszę, że to tłumaczenie jest. Wielu twórców mniejszych gier w ogóle polski język olewa i w tym przypadku moim zdaniem należy docenić, że komuś w ogóle się chciało. Grać się spokojnie da i tu tłumaczenie jest po prostu ok. Ja wam mogę osobiście powiedzieć, że w Conscriptie bawiłem się całkiem dobrze i chociaż zdarzały mi się tutaj chwile frustracji właśnie z powodu tych nie fair śmierci, no to i tak finalnie zabawę w tym tytule oceniam jak najbardziej pozytywnie i serdecznie polecam ten właśnie tytuł fanom przygodówek i nie tylko. Jeżeli lubicie w grach znakomity klimat, jeżeli lubicie kombinować, lubicie dojrzałe gry, to z pewnością Conscript będzie dla was dobrym wyborem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.